Prezydentura USA ma ogromny wpływ na sprawy globalne. Jej decyzje odbijają się echem daleko poza granicami Ameryki. Dla Polski i Europy Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem. Polegają na USA w zakresie bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Zbliżające się wybory prezydenckie w USA są przedmiotem dużego zainteresowania. Polityka zagraniczna Donalda Trumpa charakteryzuje się podejściem Ameryka przede wszystkim. Podkreśla priorytetowe traktowanie interesów amerykańskich ponad wszystko. Doprowadziło to do napiętych stosunków z niektórymi europejskimi sojusznikami. Kwestionował wartość organizacji międzynarodowych, takich jak NATO. Podejście Trumpa zostało opisane jako transakcyjne i nieprzewidywalne. Angażował się w spory handlowe z krajami europejskimi. Zabiegał również o bliższe więzi z Rosją. Wzbudziło to zaniepokojenie wielu europejskich przywódców. Kamala Harris z drugiej strony reprezentuje bardziej tradycyjne podejście do polityki zagranicznej. Podkreśla multilateralizm i współpracę międzynarodową. Popiera wzmacnianie sojuszy i współpracę z partnerami międzynarodowymi. Jej podejście jest postrzegane jako bardziej przewidywalne i stabilne. Harris wyraziła zaangażowanie w odbudowę relacji z europejskimi sojusznikami. Zajęła też stanowcze stanowisko wobec rosyjskiej agresji. Jej wizja polityki zagranicznej opiera się na współpracy międzynarodowej i dyplomacji. Polityka gospodarcza Trumpa koncentrowała się na obniżkach podatków i deregulacji. Wdrożył również protekcjonistyczne środki handlowe, w tym cła na towary europejskie. Polityka ta miała mieszany wpływ na rynki europejskie. Program gospodarczy Harris kładzie nacisk na inwestycje w infrastrukturę, czystą energię i programy społeczne. Popiera również handel międzynarodowy i współpracę. Jej podejście jest postrzegane jako bardziej zgodne z europejskimi priorytetami gospodarczymi. Stanowisko Trumpa wobec Rosji było kontrowersyjne. Często chwalił prezydenta Rosji Władimira Putina. Bagatelizował również ingerencję Rosji w wybory w USA. Wzbudziło to obawy co do jego gotowości do konfrontacji z rosyjską agresją. Podejście Trumpa do Rosji charakteryzowała mieszanka zaangażowania i konfrontacji. Starał się poprawić relacje z Rosją, jednocześnie nakładając sankcje. Doprowadziło to do zamieszania i niepewności co do jego ogólnej strategii. Harris zajęła znacznie twardsze stanowisko wobec Rosji. Potępiła rosyjską agresję na Ukrainie. Poparła również sankcje wobec Rosji. Jej podejście jest postrzegane jako bardziej zgodne z poglądami europejskich sojuszników. Harris podkreśliła znaczenie odstraszania rosyjskiej agresji. Wezwała również do wzmocnienia NATO i wspierania Ukrainy. Jej stanowisko wobec Rosji jest postrzegane jako kluczowy element odróżniający ją od Trumpa. Sekcja 5. Polityka America First Trumpa i jej implikacje. Polityka America First Trumpa miała znaczące implikacje dla stosunków międzynarodowych. Doprowadziła do odejścia od multilateralizmu w kierunku unilateralizmu. Nadwyrężyło to relacje z tradycyjnymi sojusznikami, w tym z krajami europejskimi. Polityka America First wpłynęła również na stosunki handlowe. Trump nałożył cła na towary z kilku krajów, w tym z państw europejskich. Doprowadziło to do sporów handlowych i niepewności gospodarczej. Podejście Trumpa zostało skrytykowane za podważanie międzynarodowych instytucji i porozumień. Wycofał USA z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i umowy nuklearnej z Iranem. Wzbudziło to obawy o przywództwo USA w sprawach globalnych. Polityka America First miała również implikacje dla sojuszy bezpieczeństwa. Trump kwestionował wartość NATO i groził wycofaniem USA z sojuszu. Wzbudziło to zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników, którzy polegają na NATO w kwestii bezpieczeństwa. Sekcja 6. Multilateralne podejście Harris i jego potencjalne skutki. Harris opowiada się za multilateralnym podejściem do polityki zagranicznej. Podkreśla wagę współpracy międzynarodowej i pracy z sojusznikami. Jest to przeciwieństwo podejścia America First Trumpa. Multilateralne podejście Harris mogłoby doprowadzić do silniejszych relacji z europejskimi sojusznikami. Wyraziła zaangażowanie w odbudowę zaufania i współpracy. Mogłoby to mieć pozytywny wpływ na relacje transatlantyckie. Podejście Harris
mogłoby również doprowadzić do większego zaangażowania USA w międzynarodowe instytucje i porozumienia. Zasygnalizowała poparcie dla ponownego przystąpienia do porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Zasygnalizowała poparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia. Mogłoby to wzmocnić przywództwo USA w sprawach globalnych. Multilateralne podejście Harris mogłoby również wzmocnić sojusze bezpieczeństwa. Wyraziła silne poparcie dla NATO. Wyraziła silne poparcie dla transatlantyckiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Mogłoby to uspokoić europejskich sojuszników i wzmocnić ich bezpieczeństwo. Sekcja 7. Wpływ gospodarczy na Polskę i Europę. Polityka gospodarcza Trumpa miała mieszany wpływ na Polskę i Europę. Niektóre sektory skorzystały na obniżkach podatków i deregulacji. Inne zostały negatywnie dotknięte przez spory handlowe i cła. Oczekuje się, że polityka gospodarcza Harris będzie miała inny wpływ na Polskę i Europę. Jej skupienie się na czystej energii i inwestycjach w infrastrukturę może stworzyć nowe możliwości. Sekcja 8. Rosyjska agresja i reakcje kandydatów. Rosyjska agresja na Ukrainie jest głównym zmartwieniem Polski i Europy. Zarówno Trump, jak i Harris potępili działania Rosji, ale ich reakcje były różne. Reakcja Trumpa na rosyjską agresję była niespójna. Krytykował i chwalił Putina. Kwestionował również wartość NATO i wsparcia USA dla Ukrainy. Harris zajęła znacznie twardsze stanowisko wobec Rosji. Stanowczo potępiła rosyjską agresję i poparła sankcje. Podkreśliła również znaczenie NATO i wsparcia USA dla Ukrainy. Reakcja Harris na rosyjską agresję jest postrzegana jako bardziej uspokajająca dla Polski i Europy. Jej stanowcze stanowisko i poparcie dla NATO jest zgodne z ich obawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Sekcja 9. Znaczenie NATO i relacji transatlantyckich. NATO jest kluczowym sojuszem bezpieczeństwa dla Polski i Europy. Zapewnia on ramowe współdziałanie w zakresie obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. USA odgrywają kluczową rolę w NATO, a ich zaangażowanie w sojusz jest niezwykle ważne. Kwestionowanie przez Trumpa wartości NATO wzbudziło zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników. Jego podejście America First wzbudziło wątpliwości co do zaangażowania USA w sojusz. Harris wyraziła silne poparcie dla NATO i relacji transatlantyckich. Podkreśliła znaczenie przywództwa USA w sojuszu. Zaangażowanie Harris w NATO jest postrzegane jako uspokajające dla Polski i Europy. Jej poparcie dla sojuszu jest zgodne z ich priorytetami bezpieczeństwa. Sekcja 10. Obawy Polski dotyczące bezpieczeństwa i wpływ prezydenta USA. Obawy Polski dotyczące bezpieczeństwa są ściśle związane z jej relacjami z USA. Polska polega na USA w zakresie gwarancji bezpieczeństwa i wsparcia wojskowego. Stanowisko prezydenta USA w sprawie bezpieczeństwa Polski ma zatem ogromne znaczenie. Polityka America First Trumpa i jego kwestionowanie NATO wzbudziły obawy w Polsce. Jego nieprzewidywalne podejście do polityki zagranicznej stworzyło niepewność. Zaangażowanie Harris w NATO i jej stanowcze stanowisko wobec Rosji są postrzegane jako uspokajające dla Polski. Jej poparcie dla transatlantyckiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa jest zgodne z priorytetami bezpieczeństwa Polski. Sekcja 11. Podsumowanie. Kto jest lepszym wyborem dla Polski i Europy? Na podstawie analizy ich polityki zagranicznej, strategii gospodarczych i stanowisk wobec Rosji, Kamala Harris wydaje się być lepszym wyborem dla Polski i Europy. Jej multilateralne podejście, zaangażowanie w NATO i stanowcze stanowisko wobec Rosji są bardziej zgodne z interesami i obawami bezpieczeństwa tych narodów. Podczas gdy polityka gospodarcza Trumpa mogła mieć pewien pozytywny wpływ, jego nieprzewidywalna polityka zagraniczna i kwestionowanie NATO stworzyły niepewność i nadwyrężyły relacje transatlantyckie. Bardziej przewidywalne i oparte na współpracy podejście Harris oferuje większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa dla Polski i Europy. Jej nacisk na współpracę międzynarodową i wzmacnianie sojuszy będzie prawdopodobnie bardziej korzystny dla tych narodów w dłuższej perspektywie.
Dlatego z perspektywy Polski i Europy Kamala Harris stanowi bardziej korzystny wybór na prezydenta USA.